Drabina. Nie stoję na szczycie drabiny, którą ludzie pchają się do góry, spychając z kolejnych szczebli swoich bliskich i przyjaciół. Ja jednak opanowałem do perfekcji umiejętność przewracania rzeczonej drabiny w najmniej spodziewanym momencie i strzepywania z niej ludzkich drobin do swojego saku. Każdy z nich zasłużył na to, co go czeka. Każdym swym pojedynczym zachowaniem, codziennym wyrachowaniem, kłamstwem, fałszywym uśmieszkiem, wywyższaniem się swoimi koneksjami czy przypisywaniem sobie cudzych zasług. Udając kogoś, kim naprawdę nie są, za każdym razem depczą po mym czułym odcisku, narażając się coraz bardziej, by w końcu trafić na karty pamiętnika. Tak jak znajomy telemarketer, czy jakoś tak, korzystając z zażyłości, którą wydawało mu się nawiązaliśmy jeszcze w szkole podstawowej, wcisnął mi swój produkt. Początkowo nie miałem nic przeciwko, w końcu każdy musi z czegoś żyć, ale później zaczęli do mnie wyzwaniać wszelkiej maści akwizytorzy, którym użyczył mych danych, chwaląc się swoją zdobyczą. Chyba nawet nie podejrzewał, w jak głębokim błędzie był, myląc rolę myśliwego i ofiary. Mój przyjacielu, żałosny kolega akwizytor nie wiedział, że ja mam mu tak wiele do zaoferowania. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, śpiewał Krawczyk. Ja mojemu koledze nie dałem ani wiary, ani spokoju, ani nawet nadziei. Dlaczego nawiązałem do Krzysztofa K? Bo część jego piosenki przypomina scenariusz, w którym główną rolę odegrał wspomniany akwizytor. Najpierw dałem mu samochód, a dokładniej potrąciłem go na przydomowym parkingu, by powoli połamać mu wszystkie kończyny, jeżdżąc po nich na parkingu pod jego domem. Nikt nawet nie wyszedł do okna. Tak byli przyzwyczajeni do harmidru urządzanego przez mojego kolegę, gdy ten wracał z zakrapianych imprez organizowanych przez firmę na cześć jego i jemu podobnych ścierwojadów. Dałem mu też wino, czy raczej krew jego żony, którą na jego oczach spuściłem do gustownego naczynia, by wypił aż do dna. Widziałem, jak w miarę napełniania się przezroczystej tykwy, chciałoby się rzec, designerski bajer, uchodzi życie z oczu jego ukochanej Lusi. Trudno, trzeba było wcześniej pomyśleć. Sączył to wino, choć wiedział, że jest ono dopiero przystawką do głównego dania, na które najwyraźniej nie miał apetytu. Coś na ciepło. Danie główne dla tak zacnej osoby, jak mój gość, musi być zaiste oryginalne i smaczne. Ja postawiłem na prostotę i ekstrawagancję w jednym. Sam poczęstunek nie powalał stopniem trudności przygotowania. Jajka a la przepiórcze na pół twardo, podane w sałatce z zasmażanym bekonem i świeżymi plastrami parówki. Ważne były komponenty, których użyłem, tworząc na świeżo tę wykwintną czy wręcz genitalną strawę. Najpierw wykroiłem co nieco z pomiędzy ud jego żony, by widział, że takiego boczku jeszcze nie jadł. Może widział program o afrykańskich chłopcach, którzy robili sobie naszyjniki z łechtaczek. Jeśli nie, to teraz miał okazję spróbować, czy smakuje to równie dobrze, jak wygląda. Chwila na patelni i już mamy mini plastry bekonu. Od znajomego telemarketera uzyskałem resztę składników, choć wyglądało, że nie jest on chętny, by dzielić się swymi skarbami. Mam jednak swoje sposoby, więc w końcu uzyskałem, co potrzebowałem, ocuciłem szkolnego kolegę i przystąpiłem do pracy, by na własne oczy przekonał się, że pracuję tylko na świeżych składnikach. Powiedziałbym, że jadł, aż mu się uszy trzęsły. Ale byłoby to sporym nadużyciem, gdyż jedno ucho wykorzystałem jako waflowy spodeczek, na który nałożyłem jedzenie. A przy okazji przebiłem mu błonę bębenkową, bo musiałem go jakoś pobudzić do uczestnictwa w kolacji. Nie wiedzieć czemu, gdy ja przygotowałem, przygotowałem posiłek, on zrobił się jakiś osowiały. Ważne były komponenty, których użyłem, tworząc na świeżo tę wykwintną czy wręcz genitalną strawę. Najpierw wykroiłem co nieco z pomiędzy ud jego żony, by widział, że takiego boczku jeszcze nie jadł.
rozpływa się w ustach. I tu wracamy do piosenki Krzysztofa Krawczyka. Telemarketer chciał może i uciec. Chciał się rozpłynąć w powietrzu, ale nie do końca mu się to udało. Jedyne, co się rozpływało, to resztki ciał jego i żony w jego własnych ustach, a nie w dłoni. Tęsknota. Pamiętam, że początkowo sporym problemem była tęsknota za niektórymi moimi ofiarami. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało i z iloma zawiłymi teoriami wykształconych profilerów by się to nie zgadzało, to tak właśnie było. W jednej z tak zwanych mądrych książek przeczytałem, iż prawdziwi mordercy nie są zdolni do jakichkolwiek uczuć. A ja jednak tęskniłem. I to jak mocno. Tyle ładnych buziek w mojej kolekcji przywoływało wspomnienia i pogłębiało niedosyt względem tego, co jeszcze mogłem z nimi dokonać. Lub dokładniej, czego mogłem nimi dokonać. Zdjęcia i szkice przestały wystarczać. Wręcz wzbudzały moją złość, potęgowaną przez bezsilność. Zacząłem więc kolekcjonować twarze, paznokcie, oczy, uszy. Ale i to nie potrafiło zaspokoić mego głodu. Martwe truchła nie wchodziły ze mną w żadną interakcję, a przecież to jej najbardziej potrzebowałem. Musiałem dalej szukać substytutów. Oni tu są. Znowu. Nikomu o tym nie mówię, bo nikt by mi w to nie uwierzył. W końcu ja sam w to do końca nie wierzę. Ale oni wrócili. Muszę to zrobić. Znowu. W uszach dzwoni, przed oczami pojawiają się mroczki, a do ust napływa ślina o smaku krwi. Dookoła unosi się drażniąca, słodkawa woń. Mam problem z normalnym poruszaniem. Czuję się, jakbym chodził w zwolnionym tempie. To się znowu zaczyna. Muszę kogoś złapać i przelać na niego moje cierpienie. Żywić się nim, by odzyskać swoje. I to szybko, bo świat znów staje się nie do zniesienia. Kpina. Ten dźwięk. Czy naprawdę mam uwierzyć, że tylko ja go słyszę? Nie potrafię nawet nazwać tego, czym on naprawdę jest. To nie pisk, bo ten dobrze znam z czasów, gdy głowa dopiero zaczynała mi doskwierać. Ale już wtedy zauważyłem, że inni o nim wiedzą, choć się do tego nie przyznawali i nie cierpieli z jego powodu. W duchu śmiali się ze mnie i karmili się moją udręką. Ten dźwięk to nie brzęczenie, nie zwykłe wibracje, lecz drgania, specjalnie dostrojone do mojego organizmu, by powodować ból i katusze. I tak jestem ja, osamotniony w walce z nim, gdy wszyscy wokół sprzysięgli się, wmawiając, że on nie istnieje. Nawet wtedy, gdy wziąłem jednego z nich na rozmowę, on trwał w kłamstwie i obłudzie. Czekając, aż mój ból i natężenie dźwięku osiągnął apogeum, zadawałem mu pytania, tłumacząc, że jego cierpienie nie jest niezbędne. On jednak był innego zdania. Ciągle idąc w zaparte, wciąż wypluwał mi w twarz kpiące jełki. Nie wiem, o czym mówisz. Podłość. Trochę to trwało, nim jego stopy zmieniły się w krwawą breję z prześwitującymi kostnymi inkrustacjami. Z każdym palcem rozstawał się w odmienny sposób. Jeden zmierzyłem młotkiem, drugi rozbryzgnął się w uścisku i madła. Trzeci wkręcałem tak długo w posadzkę, aż kość przestała chrzęścić, a główka śruby otoczona była miąższem, przypominającym nadzienie do lasagne. Każdy palec osobno, każda kość śródstopia osobno. Raz za razem, tuż przed nadciągnięciem kolejnej fali bólu otrzymywał szansę. Zadałem mu pytanie, na które odpowiedź skróciłaby jego męki. A on wciąż nie wiedział, o czym mówię.
podły skurwiel. Piramida. Całe szczęście, że nie przywiązuję wagi do tych chrześcijańskich kuseł związanych z pochówkiem. A w innym wypadku wielokrotnie umniejszyłoby to przyjemność z dobrej zabawy i za darmo przyjemne wspomnienia. Tak jak dziś, gdy pracowałem na ponad 120-kilogramowym tuczniku. Kopanie dziury i wrzucanie go do dołu byłoby marnotrawstwem materiału gwarantującego ubaw po pachy, a na początek po jego pachy. Ale z każdym cięciem, a następnie modelowaniem tej kupy sadła i mięsa, coraz szerszy uśmiech pojawiał się na mojej twarzy. Stworzyłem piękną rzecz, wesołą, czerwoną piramidkę, która lśniła w słońcu, dzięki spoiwu, którym był głównie tłuszcz. Do pracy używałem zresztą tylko naturalnych składników, choć nie wymagało to ode mnie zbyt dużej kreatywności. Stelaż z kości, wiązania z włosów, zewnętrzne kotary z fragmentów skóry. Wszystko schludnie udekorowane krwią i wnętrznościami, niczym amerykańskie domy upstrzone na święta lampionami. Później wpuściłem do tego budynku pieska, należącego do pana konstrukcji. A na koniec zaśpiewałem hymn pochwalny, mówiąc o pięknie i nocnej ciszy. Tak mnie jakoś naszło wspomnienie świąt.